Witam, zapraszam na znakomity makowiec z bezą kokosową. Smaczne, kruche ciasto, wilgotna masa makowa z bakaliami i delikatna beza z wiórkami kokosowymi. Ciasto jest przepyszne i pięknie prezentuje się na talerzu. Zapraszam. Oto składniki na masę makową. Czterysta gramów suchego, już zmielonego maku zalewamy 2 szklankami wrzącej wody lub wrzącego mleka. Mak odstawiamy do wystygnięcia na około godzinę. Kiedy mak wystygnie, przekładamy go na czystą ściereczkę i wyciskamy nadmiar wody lub mleka. Następnie suchy mak przekładamy ze ściereczki do miski. W garnku rozpuszczamy 100 g masła. Wsypujemy mak. Potem wlewamy pół szklanki miodu, 100 g posiekanych orzechów włoskich, około 3/4 szklanki, skórkę startą z jednej cytryny, 80 g skórki pomarańczowej, 6-7 łyżek i na koniec dodajemy 100 g daktyli lub rodzynek lub suszonych moreli według gustu. Mieszamy wszystko, aby składniki dokładnie się połączyły. Masa makowa jest gotowa. Odłożymy ją na bok. Teraz zajmiemy się kruchym ciastem, a oto składniki. Do ciasta wykorzystamy pół szklanki wiórków kokosowych, najlepiej gdyby były drobniutkie. Do miski przesiewamy 400 g mąki pszennej, 2,5 szklanki. Mąkę pszenną możemy wymieszać z krupczatką, pół na pół. Przesiewamy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Dodajemy 200 g zimnego, pokrojonego w kostkę masła. Łączymy mąkę z masłem, rozgniatamy palcami masło i robimy tak zwany piasek, mokry piasek. Tak wygląda. Masło musi być dobrze wymieszane z mąką. Teraz wsypujemy 80 g cukru pudru, niecałe pół szklanki. Wlewamy 6 żółtek, wsypujemy szczyptę soli, 50 g wiórek kokosowych. Wlewamy esencję migdałową, 1 łyżeczkę i mieszamy łyżką. Teraz szybko łączymy wszystkie składniki i robimy duże okruchy. Okruchy są gotowe, dzielimy je na 2 części. Trochę mniejszą część okruchów rozkładamy w foremce, aby nam się nie posklejały i wkładamy je do lodówki. Większą część okruchów wysypujemy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Okruchy lekko przyciskamy, aby się połączyły. Ciasto nie musi być idealnie gładkie. Tak przygotowany spód wkładamy do piekarnika. Pieczemy go w temperaturze 175 stopni przez 15 minut. Podpieczony spód odkładamy na bok. Teraz zajmiemy się makiem. Do wystudzonej już masy makowej dodamy teraz żółtka i pianę z białek. Do 3 białek w temperaturze pokojowej wsypujemy 2 łyżki cukru i miksujemy na sztywną pianę przez około 3 minuty. Teraz resztę cukru z 60 g wsypujemy do żółtek. 3 żółtka. Miksujemy tak długo, aż żółtka zrobią się jasne. Kogel-mogel wlewamy teraz do masy makowej i mieszamy. I na koniec dodajemy pianę z białek. Najpierw kilka łyżek, mieszamy. A potem już dodajemy resztę piany. Masę makową przekładamy na podpieczony spód z kruchego ciasta. Ciasto odkładamy na chwilę na bok i teraz przygotujemy bezę kokosową.
Do dużej miski wlewamy 6 białek w temperaturze pokojowej. Miska powinna być czysta i sucha. Wsypujemy szczyptę soli i zaczynamy miksować na szybkich obrotach. Kiedy białka się spienią, zaczynamy wsypywać cukier. Wsypujemy 1 łyżkę, miksujemy przez 15 sekund. Następnie wsypujemy 2 łyżkę cukru, miksujemy przez 15 sekund i tak do wyczerpania cukru. Ostatnia porcja cukru i miksujemy jeszcze przez 7 minut. W sumie wykorzystamy 230 g cukru. Wyłączamy mikser, wsypujemy 2 łyżki skrobi ziemniaczanej. Mieszamy bez włączania miksera. Piana jest bardzo sztywna, lśniąca. Teraz włączamy mikser, już nie na najszybszych obrotach, ale na średnich. Miksujemy przez 1 minutę. I zaczynamy stopniowo na 3 razy wsypywać wiórki kokosowe. W sumie 120 g, 1 szklanka i 3 czubate łyżki. Mieszamy ruchem od dołu ku górze. Delikatnie, ale zdecydowanie. Już nie używamy miksera. Mieszamy łopatką albo łyżką. Beza jest gotowa. Przekładamy ją na mak. Bezę nakładamy równo. Wygładzamy bezę i posypujemy ją 1 łyżką kokosu. Z lodówki wyciągamy resztę okruchów i posypujemy nimi bezę. Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy je przez 50 minut w temperaturze 175 stopni na dolnej półce piekarnika. Po upieczeniu uchylamy drzwiczki i pozostawiamy ciasto na 60 minut. Makowiec powinien być ładnie zarumieniony. Wygląda bardzo zachęcająco. Zimne ciasto możemy pokroić na równe porcje. Ty możesz pokroić je w foremce. Ja muszę zrobić jeszcze zdjęcia. Tak wygląda pokrojony makowiec. Ciasto można leciutko posypać cukrem, pudrem. Ciasto ładnie pachnie, wygląda pięknie. Myślę, że będzie idealne na święta, na niedzielę. Jest idealne dla osób, które lubią makowce i dla tych, którzy lubią kokos. Świetne połączenie smaków. Ciasto jest przepyszne. Polecam serdecznie. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś mojego kanału, zrób to teraz. Dziękuję. Ciao, ciao.